Cześć, dzisiaj zapraszam Was na recenzję myszki od marki Keychron, ale będzie to myszka pionowa. Tak więc myślę, że ten film będzie naprawdę ciekawy. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału. Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko, X4Race, ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu. Dość dawno nie miałem okazji testować myszki pionowej i taka okazja się nadarzyła. Dzisiaj zobaczycie myszkę Keychron M5. Jest to myszka bezprzewodowa, myszka pionowa jak widać, polecana dla osób, które doświadczają jakiegokolwiek dyskomfortu, jeśli chodzi o trzymanie takiej klasycznej myszki, ponieważ wtedy kości przedramienia są nienaturalnie ułożone. To są polecane myszki pionowe, wtedy nie odczuwamy żadnego dyskomfortu, żadnego bólu. No i powiem szczerze, że jak ktoś się przyzwyczai do tej myszki, to jest ona nawet wygodniejsza od klasycznych myszek, no ale trochę chęci trzeba mieć, żeby się przestawić i troszkę takiej myszki poużywać. Mamy tutaj podstawowe cechy. Jest to myszka typowo gamingowa, DPI do 30 000. Mamy też możliwość konfiguracji dzięki software'owi. Czas pracy na jednym ładowaniu do 140 godzin w zależności od parametru. No i waga 95 gramów, zaraz ją zważymy. A od drugiej strony próbkowanie 8000 Hz, naprawdę sporo. Miękki przewód dobrej jakości, odbiornik, no i oczywiście konstrukcja pionowa. Mamy wymiary, a jeśli chodzi o sensor, to jest to Pixar 3950, więc wysoka półka. Przełączniki Huano, 80 milionów klików pod przyciskami głównymi. No i 3 tryby łączności, czyli dongiel, Bluetooth oraz przewodowo. Tak więc naprawdę fajnie. W zestawie także instrukcja, wcześniej wspomniany kabelek, który faktycznie jest wytrzymały i wydaje się być dość miękki, dość dobrze się układać. Ma on jakieś 160 cm, więc możemy myszkę jednocześnie ładować i po prostu sobie korzystać. Jest także dongiel do komunikacji bezprzewodowej, czyli tutaj wpinamy ten właśnie dongielek, a tutaj możemy sobie podpiąć przewód, żeby to było jak najbliżej myszki. No i mamy tutaj dobrej jakości ślizgacze, które są jeszcze zabezpieczone folią, więc tą folię należy zdjąć. No i po zdjęciu folii ochronnej mamy ślizgacze, które sprawiają, że ta myszka przemieszcza się bez żadnego problemu. Sprawdźmy jeszcze tą wagę. 95 gramów podawał producent. Mi wychodzi 99, więc plus minus się zgadza. I od spodu wygląda to tak. Mamy aż 5 ślizgaczy, z czego 2 są duże, 2 pomocnicze, boczne i ślizgacz wokół sensora. Mamy tutaj kontrolki do DPI, mamy kontrolki do częstotliwości odświeżania, 3 profile, przełącznik trybów i przełącznik, gdzie wybieramy sobie, czy ma być to dongiel, Bluetooth czy łączność przewodowa. Myszka oczywiście posiada odpowiednio wyprofilowany kształt, przyciski główne, które działają dość lekko, ale z przyjemnym oporem. Mamy rolkę, która wystaje dużo, jest gumowana, działa precyzyjnie z takim przyhaczaniem. Działa też jako przycisk dość twardo, ze średnią siłą. Mamy drugą rolkę tutaj, która kręci się góra-dół, 2 przyciski boczne, kontrolka i z przodu gniazdo zasilania. Więc myszka wygląda naprawdę ciekawie. Tak więc klik jest przyjemny. Rolka działa płynnie i boczne przyciski też działają dobrze. Natomiast jeśli chodzi o te boczne przyciski, to ten z przodu jest cieńszy i działa bardziej miękko, a ten z tyłu bardziej twardo i więcej wystaje. Więc też precyzyjnie wiemy, który przycisk po prostu naciskamy. No i czas na software. Jest to wersja online. Łączymy z naszą myszką przewodowo lub przez dongiel, ponieważ poprzez Bluetooth oprogramowanie nie widzi. Myszka też jest dostępna w kolorze czarnym. Mamy profile, mamy poziom naładowania baterii, więc przydatne informacje. Na każdym profilu możemy sobie ustawić inne wartości DPI, na przykład do poszczególnych gier. Mamy też różne ikonki. Oczywiście jest zakładka do nagrywania makro, czyli kombinacji klawiszy, których potem możemy korzystać na przykład na jakimś przycisku myszki. Standardowo są aktualizacje, zakładka dostosuj, czyli klawisze podstawowe, skróty i tak dalej, czyli mamy tutaj różne funkcje do przypisania pod dodatkowe przyciski myszki. Wskaźnik, czyli opcje prędkości, wartości DPI. Możemy sobie ustawić tyle zakresów, ile potrzebujemy. Minimalna wartość DPI to 50, natomiast maksymalny zakres to aż 30 000 DPI. Niesamowita wartość.
tym bardziej w myszce pionowej. Ja się z takimi wartościami chyba nie spotkałem. I mam tutaj przyciski do DPI, a także do częstotliwości próbkowania. Stawimy na 8000 Hz na najszybszą, a oczywiście przez Bluetooth będziemy mieć tylko 125 Hz, więc to jest taki bardziej tryb biurowy. I do testów zostawimy 800 i 3000, będzie to wystarczające. Również ilość wartości próbkowania możemy sobie ustalić i zostawić na przykład te najpotrzebniejsze. I ostatnia zakładka, zaawansowany, czyli wartość lift off distance, różne ustawienia precyzji czujnika i możliwość ustawienia opóźnień dosłownie na każdy przycisk, więc to jest coś naprawdę fajnego. Za chwilkę zrobimy test w grze, natomiast zobaczymy sobie jeszcze parametry lift off distance na myszce pionowej. Jak zrobimy 0,7 mm, to nam na jednej płycie nie działa, bo nie powinno, na 1 mm też nie powinno jeszcze działać, ok. Natomiast jak ustawię na 2 mm, to jak najbardziej ta powierzchnia jest łapana na płycie, która ma milimetr i trochę. Ale znowu jak dołożę już po drugiej płycie, to już absolutnie nie powinno łapać powierzchni. No i na 2 płytach nie łapie mi powierzchni, czyli jest powyżej 2 mm, nie łapie, schodzę na jedną płytę na 2 mm i łapie. Czyli ten parametr lift off distance faktycznie odpowiada temu, co ustawimy sobie w software'ze. Ja jeszcze sobie tutaj na dodatkowy boczny przycisk, tutaj ustawię przełączanie DPI, żeby nie trzeba było odwracać tej myszki, też tak możecie sobie zrobić. Czyli zrobimy pętla DPI, no i widzicie, działa to. No interpolacji nie ma tutaj prawa być żadnej, ani na jednej wartości DPI, ani na drugiej. I też tutaj nic takiego się nie odbywa. Powiem Wam, że pomimo, że dawno nie miałem myszki pionowej, no to jednak to uczucie, tutaj ta precyzja mniej więcej została. Myślę, że zaraz będziemy mogli w coś pocelować i nawet uda się trafić. I sprawdzamy precyzję ruchu 800 na podkładce miękkiej. Świetna precyzja. 3000 ruch szybszy, ale cały czas precyzja jest niesamowita. No 8000 Hz robi tutaj robotę. Przeskakujemy na podkładkę twardą, czyli zupełnie inny typ powierzchni. Podkładka, na której myszka uzyskuje większą prędkość, ale też tutaj się nic nie dzieje pomimo bardzo dużej prędkości. Czy kółka duże, czy małe, wszystkie są precyzyjne. No i 3000 będzie tutaj już naprawdę szybkim ruchem, ale sprawdźmy. Cały czas ta precyzja jest. Możemy robić małe, duże, średnie. Jest naprawdę ok. No i pozostał nam test w grze. No i sprawdzamy. Myszka pionowa, więc wydawałoby się, że ciężko będzie do strzelanek, ale zobaczcie, jak można precyzyjnie celować przy jej pomocy. Na 800 nie ma żadnego problemu. Więc tutaj jeśli chodzi o użytkowanie, powiem Wam, że jak się przestawicie już na trzymanie myszki w ten sposób, no to skilla złapiecie od razu. No, pozycja trzymania jest naprawdę wygodna, więc ja tutaj generalnie nie widzę problemów. Nawet dzięki temu, że ręka nie będzie w żaden sposób bolała, nawet po długich godzinach grania, będziecie mieli po prostu większą przyjemność z gry. Natomiast tak, na 800, jeśli chodzi tutaj o ten ruch, no to jest umiarkowany. Oczywiście można wtedy precyzyjnie sobie celować z taką średnią prędkością. Na 3000, no dla mnie to już jest kosmos. Ja lubię niższe DPI. Ten ruch jest już dużo bardziej dynamiczny, nie mówiąc o 30 000, gdzie mam jeszcze 10-krotnie szybciej. Natomiast chodzi o to, że ta precyzja mimo wszystko jest bardzo duża, nawet przy szybkim ruchu. Ten kursor będzie podążał dokładnie tam, gdzie chcemy, a nie gdzieś losowo przeskakiwał, jak to bywało w tańszych sensorach, w mniej zaawansowanych myszkach. Tak więc 3000 nie moja bajka, coś tam trafiam. Ale no nie z taką precyzją jak na 800, ale przetestowane mamy. Myszka naprawdę dobra, jeśli chodzi o granie w gry. Ok, podsumowując, myszki pionowe są specyficzne, trzeba się przyzwyczaić, natomiast jak już złapiemy tego skilla, przywykniemy, no to korzysta się naprawdę dobrze. I przede wszystkim te myszki, tak jak Wam powiedziałem na początku, są polecane dla osób, które używając klasycznej myszki odczuwają jakiś dyskomfort czy bóle, czy w samej dłoni, czy w przedramieniu.
wtedy warto sięgnąć po myszkę pionową, a ten model na dodatek jest to typowo gamingowy sprzęt o bardzo wysokich parametrach, który świetnie sprawdzi się praktycznie do każdej gry. Pamiętajcie, że ceny i promocje w linkach w opisie filmu. Na koniec warto zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, udostępnić film i oczywiście subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się!